Cześć, jest to pierwszy film tego typu na moim kanale, gdzie mam okazję nieco przybliżyć Wam ciekawe miejsca czy wydarzenia. Tegoroczny październik był miesiącem, w którym organizowano dni Trenuj z wojskiem. Zajęcia odbywały się w 10 miastach na terenie kraju: Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Gdyni, Gliwicach, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie. W związku z czym każdy mógł odwiedzić wskazane jednostki wojskowe, gdzie pod okiem instruktorów ćwiczono różne aspekty wojskowego rzemiosła. Ja z racji zamieszkania na zajęcie udałem się do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W akcji Trenuj z wojskiem brałem udział po raz drugi. W zeszłym roku, 2024, za namową znajomego, pojechałem tam jako uczestnik. Zajęcia bardzo przypadły mi do gustu, w związku z czym zależało mi, aby w tym roku udać się tam z kamerą i pokazać Wam, jak wygląda to od środka. Dzięki uprzejmości organizatorów dostałem taką szansę. Wraz z innymi dziennikarzami mogłem prześledzić niektóre z zajęć, przyjrzeć się pracy instruktorów i przy okazji przeprowadzić z nimi kilka wywiadów. Zachęcam więc Was do obejrzenia tego materiału. W dniu dzisiejszym realizujemy 7. edycję akcji programu projektu Trenuj z wojskiem. Jest to inicjatywa, która wypłynęła z Ministerstwa Obrony Narodowej. Jako Akademia Marynarki Wojennej taką akcję prowadzimy już 5. raz. Mamy bardzo wielu chętnych. W dniu dzisiejszym 137 uczestników w różnym przedziale wiekowym, a przypomnę, warunki, jakie należy spełnić, to jest przedział wiekowy od 15 do 65 roku życia, obywatelstwo polskie. Tych chętnych było 2 razy więcej, niemniej jednak warunki, kwestie logistyczne i bezpieczeństwa pozwalają, żeby takie grupy tutaj oprowadzić. Przed uczestnikami jakie czekają wyzwania? Przede wszystkim szkolenie ogólnowojskowe w tym aspekcie podstawowym. Jest to 8 godzin, czyli jest to takie abecadło. Są to podstawy szkolenia strzeleckiego, rzut granatem, szkolenie medyczne, szkolenie przeciwchemiczne, ale również to, co mamy wyjątkowego w Akademii Marynarki Wojennej, zajęcia z indywidualnych technik ratunkowych na naszym basenie głębinowym, gdzie można poznać te aspekty bezpieczeństwa, zachowania się na akwenie, na morzu. W tym przypadku takie warunki spełnia basen głębinowy, skok do wody, zachowanie się w tratwie ratunkowej, działanie w zespole. Także jest to taki ciekawy ewenement na skalę polskiej, można powiedzieć, który cieszy się wśród uczestników takim bardzo dużym uznaniem. Też mamy zajęcia z wychowania fizycznego, w tym aspekty i podstawy walki wręcz, a zajęcia te prowadzi znany trener, zawodnik, były mistrz świata, mistrz Europy, teraz już w grupie Masters Adam Poździk. Także jest to też wartość dodana, że te wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów, kadry i trenerów. Gdzie chcemy dostać naboje do komory nabojowej. Musimy zamek odciągnąć tyle położenie i po prostu wpuścić. Gwarantuję Państwa, że zamek ma na tyle dużo siły, aby prowadzić ten nabój do komory nabojowej. Jeżeli jesteśmy teraz już w tym miejscu, możemy oddać strzał. Karabinek jest gotowy do lotu. Jesteśmy właśnie na Śnieżniku. System szkolno-treningowy dla żołnierzy Wojska Polskiego. Uczestnicy tutaj mieli za zadanie trafić do celów, które pojawiały się na tym ekranie. Wykorzystywali do tego karabinki KBK AKMS. Oddawali 10 strzałów na odległości około 24 metrów do celu. Na początku właśnie, żeby użytkownika zaznajomić z tym wszystkim, dodaliśmy im celowniki laserowe, żeby mogli się do tego drążyć, przyzwyczaić się do tego, że jednak broń troszeczkę waży, zamek cały czas się porusza. Następnie były ćwiczenia bez tego celownika laserowego, były wyniki lepsze, gorsze, wiadomo, to jest wszystko i wyłącznie kwestią wprawy i ostrzelania się, jeżeli chodzi o użytkownika. Jeśli chodzi o główną różnicę między karabinkami wykorzystywanymi w Śnieżniku a prawdziwymi, jest cały osprzęt w środku, ponieważ karabinki na Śnieżniku wykorzystują sprężony gaz, dzięki któremu jesteśmy w stanie zasymulować poruszenie się całego zamka i strzału. A jeżeli chodzi o karabinki już prawdziwe, no to tam jednak są wszystkie osprzęty i urządzenia, dzięki któremu jesteśmy w stanie wprowadzić nabój do komory nabojowej, oddać strzał. Wiadomo, odrzut jest też już znacznie większy, ponieważ tam działają zupełnie inne siły, gazy wylotowe i tak dalej, a tutaj jednak jest to wszystko na sprężonym gazie.
Jeśli chodzi o takie moje pierwsze pomoce, które mogę komuś przekazać, to jest na pewno to, żeby się tej broni nie bać. Jest to urządzenie naprawdę bezpieczne pod warunkiem, że mamy kogoś za sobą, kto jest zaznajomiony z tym, zasadami bezpieczeństwa i jest nas w stanie po prostu to wprowadzić. Nie bać się nigdy odrzutu, na pewno nie jest to nic strasznego. Wystarczy dobrze się zaprzeć, nawet żadnych siniaków nie powinno być. A jeżeli chodzi o po prostu samo strzelanie, celność, no to jest tylko i wyłącznie kwestia poprawnej postawy strzeleckiej, jak i również po prostu odstrzelania się. Ponieważ jak wiadomo, czym więcej człowiek wystrzeli amunicji, tym pewniejsza będzie ręka oraz lepsza celność. Okej, jeszcze pytanie, były jakieś dziesiątki dzisiaj na strzelnicy? Zdecydowanie były. Już nie jedna dziesiątka. Było no, dosyć sporo już ludzi, którzy tutaj przychodzili, zarówno z szkół mundurowych, jak i państwa starszych, którzy naprawdę celowali bardzo dobrze i mieli bardzo fajne skupienie, jeżeli chodzi o strzały. Od razu, jak idziemy, to lewa ręka dochodzi nam do pistoletu. Chwyt. Chwyt musi tu być naprawdę solidny. 3 palce zamykamy w ten sposób i kciukiem domykamy. Prawy palec w tym miejscu, nad pulsem. Lewa ręka. Palce są włączone, dokładamy je na te 3. Kciuki nie mogą nam się krzyżować, muszą być obok siebie. Stoimy tutaj luźno, łokcie zgięte, broń po polsie wysokości skierowana na dół. Przy okazji zajęć na Śnieżniku uczestnicy szkolenia mieli również okazję zapoznać się z obsługą i budową broni krótkiej. Na stanowisku stacjonarnym można było pod okiem instruktora samodzielnie rozłożyć oraz złożyć pistolet WIS-100, produkowany przez fabrykę broni Łucznik w Radomiu. Dodatkowo w salce obok instruktor pokazywał uczestnikom, jak przyjmować odpowiednią postawę strzelecką. Tutaj mamy elementy indywidualnych technik ratunkowych, to znaczy zakładanie pasa ratunkowego, wchodzenie do tratwy ratunkowej. Elementy indywidualnych technik ratunkowych potrzebne są wszystkim osobom, które zamierzają związać swoje życie zawodowe, jak i również pasję z morzem. Także jest to elementy składowe samoratowania się po prostu. No, największym wrogiem jest na pewno temperatura wody. Tutaj nasze ciepłe Morze Bałtyckie właściwie przez cały rok ma niekorzystną temperaturę dla nas. Każda temperatura niższa od temperatury naszego ciała będzie powodowała hipotermię. Basen głębinowy Akademii Marynarki Wojennej był jednym z ciekawszych punktów zajęć. Uczestnicy szkolenia przeszli instruktaż, gdzie wyjaśniono im, co należy zrobić zaraz po znalezieniu się w wodzie. Scenariusz tego ćwiczenia zakładał w pierwszej kolejności skok z wieży do basenu, którego głębokość wynosi 4,5 metra. Stanie na krawędzi wieży już samo w sobie było nie lada wyczynem. Następnie należało dołączyć do grupy, gdzie przećwiczono sytuację, w której ocaleni muszą przetrwać na otwartych wodach. Kolejnym etapem było dopłynięcie do tratwy ratunkowej. Wejście na nią nie jest łatwym zadaniem. Stojąc z boku może wydawać się to bardzo proste, jednak zgodnie z zasadą do tratwy wchodzą najpierw najsilniejsi, po to, aby pomóc innym wejść na jej pokład. W sytuacji, w której walczymy nie tylko z wodą, ale też z chłodem, zachowanie siły potrzebnej do wejścia na tratwę może przesądzić o naszym życiu. Najważniejszą zasadą w takiej sytuacji jest nie popadać w panikę i działać zgodnie z procedurami. Pytanie, czy oprócz tych zadań, które wykonują uczestnicy, czy ma Pan jakieś rady, choćby takie proste, które mogą przydać się nie tylko na pełnym morzu, ale co robić nad wodą lub jeziorem? Oczywiście mam takie rady. Trzeba zawsze podchodzić z dystansem do wody, mieć do niej duży szacunek i respekt. Jeżeli chodzi na przykład o osoby wypoczywające, aktywnie biorące udział w wypoczynku nad wodą, to taka moja rada, żeby te kamizelki asekuracyjne, które posiadają, zakładali na siebie. Kamizelka asekuracyjna tym się różni od pasa ratunkowego, że wymaga od użytkownika umiejętności pływania. Więc jeżeli mamy w swojej załodze na jakimś jachcie osoby
które nie potrafią pływać, to zamiast tej kamizelki asykuracyjnej proponuję dać pas ratunkowy, bo pas ratunkowy daje nam gwarancję tego, że osoba nieumiejąca pływać zostanie odpowiednio zabezpieczona w tej wodzie. Nawet jak straci przytomność, zostanie odwrócona twarzą do góry i drogi oddechowe nie zostaną zalane wodą. Ciekawym elementem zajęć było szkolenie z obsługi karabinka. Do ćwiczeń używany był znajdujący się na wyposażeniu Wojska Polskiego MSBS Grot. Uczestnikom pokazano składanie oraz rozkładanie broni, a następnie udaliśmy się na strzelnicę modułową, gdzie instruktorzy wyjaśnili, jak sobie z nią radzić. To znaczy, jak ją poprawnie trzymać, jak przyjąć prawidłową postawę strzelecką oraz na co zwrócić uwagę podczas obsługi karabinka. Nauka postawy strzeleckiej jest bardzo istotna z punktu widzenia operatora broni. Prawidłowe obsługiwanie się bronią to nie tylko poprawne przyjmowanie pozycji czy oddawanie celnych strzałów, ale również jak bezpiecznie się z nią obchodzić, tak aby nie stanowiła zagrożenia dla postronnych. Podstawową zasadą jest niekierowanie lufy w kierunku sojusznika. Ona zawsze powinna być skierowana w ziemię bądź w stronę celu. Po drugie, dyscyplina spustowa, czyli palec powinien znajdować się na spuście tylko wtedy, kiedy chcemy oddać strzał. Po trzecie, poprawne ustawienie selektora ognia z pozycji bezpiecznej do pozycji wystrzału tylko w momencie, kiedy taki strzał chcemy oddać w kierunku celu. Te proste zasady pozwalają na bezpieczne obchodzenie się z bronią. Dzień dobry Państwu, podchorąży Kardas. Znajdujemy się właśnie na punkcie nauczania na temat rzutu granatem, gdzie również przedstawiamy podstawowe informacje na temat granatów, które znajdują się na wyposażeniu Sił Zbrojnych. Podstawowymi granatami, które wchodzą w skład wyposażenia żołnierza, jest granat obronny F1 i granat zaczepny RG-42. RG-42 jest granatem zaczepnym, który używany jest w natarciu, kiedy to my atakujemy, a granat F1 jest granatem obronnym, który służy, tak jak sama nazwa wskazuje, do bronienia się, kiedy to przeciwnik naciera na nas. RG-42 to jest około tych 20 metrów rażenia skutecznego. Wiadomo, to są takie dane statystyczne, które kiedyś ktoś wymierzył. Nie można zagwarantować, że nie poleci ten odłamek 1 czy tam 2 metry dalej, ale przyjmuje się, że dla RG-42 to jest około 20 metrów, a dla F1 to jest aż 200 metrów rażenia. Stąd właśnie jest on wykorzystywany jako granat obronny, gdzie po prostu mamy jakieś miejsce, za które możemy się skryć, żeby uniknąć rażenia odłamkami. Zamiast korka wkłada zapalnik. Wtedy Pan przykłada granat do prawej ręki, mocno trzymając za łyżeczkę zapalnika. Odmina Pan wąsy, wyjmuje zawleczkę, pada komenda do naciernięty piechoty granatem ogień. Proszę Pani. Myślę, że jest kwestia wyrobienia sobie odpowiednich nawyków i wyćwiczenia tego rzutu. Właśnie po to są te wszystkie szkolenia, czy to właśnie praktyczne, czy to z granatami, które są ćwiczebne, tak, nie zawierają tego materiału wybuchowego. Po prostu, żeby wyrobić sobie dobre nawyki i pozbyć się tych negatywnych nawyków, które tam wpływają na bezpieczeństwo. Uczestnicy Trenuj z Wojskiem mają okazję tutaj na strzelnicy WKS Flota Gdynia na osi 10 metrów sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie ze strzelania z broni pneumatycznej, długiej i krótkiej, czyli z pistoletu i z karabinka na odległości 10 metrów.
To jest broń pneumatyczna wykorzystywana do szkolenia dzieci i młodzieży z wyczynu. To jest wiatrówka, tylko kiedyś wiatrówki były napędzane powiedzmy sprężyną i tak sprężano powietrze. Natomiast tutaj mamy butlę ze sprężonym powietrzem. Uczestnicy pod nadzorem instruktorów uczą się prawidłowych technik strzeleckich, czyli przyjmowania postawy, chwytu, techniki celowania, zgrywania przyrządów celowniczych i wyciskania języka spustowego. Przychodzi się tak jak do każdego sportu, uczy się od podstaw i po prostu z wiekiem, z doświadczeniem nabiera się tej ogłady i umiejętności. Także warto, naprawdę warto, w tych czasach szczególnie. Tak, zapraszam tutaj. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Proszę wstąpić. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam na strzelnicę. Mam nadzieję, że popchniecie tego bakcyla strzeleckiego. Jeżeli ktoś nie miał wcześniej kontaktu z bronią i ze strzelstwem w ogóle. Życzę udanego dnia. No i jeszcze parę punktów przed Państwem, także myślę, że coś atrakcyjnego jeszcze przed Wami jest dzisiaj. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Takie szkolenie daje ogólny pogląd, jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa w tej realizacji zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Też jest to taki, można powiedzieć, pierwszy krok do poznania aspektów szeroko pojętych kwestii bezpieczeństwa. I też myślę, wartość taka dodana to jest fakt, że mamy dzisiaj bardzo dużo młodych ludzi. Około 70% są to młodzi ludzie, którzy też w pewien sposób szukają takiego aspektu poznawczego, są ciekawi, jak wygląda zaplecze Akademii Marynarki Wojennej, mają możliwość porozmawiania z podchorążymi, z kadrą i też liczymy na to, że za jakiś czas, za kilka lat zawitają tutaj w mury naszej Akademii Marynarki Wojennej, a przypomnę, mamy bogate doświadczenie, mamy 4 wydziały, kształcimy nie tylko studentów wojskowych, podchorążych, ale studentów cywilnych, dlatego też zawsze zapraszamy do Akademii Marynarki Wojennej, żeby tutaj otworzyć swoją nową drogę związaną z siłami zbrojnymi. Czy takie ćwiczenia są dla wszystkich? Myślę, że tak. Po pierwsze, same zajęcia mają bardzo duży aspekt edukacyjny. Można dowiedzieć się naprawdę dużo przydatnych informacji, od choćby z zakresu pierwszej pomocy czy survivalu. Po drugie, możemy zawrzeć wiele ciekawych znajomości. Co najważniejsze jednak, to zobaczyć, że wojsko to grupa naprawdę dobrych specjalistów, znających się na swojej robocie. Także każdego, kto jeszcze nie był, zachęcam za rok do wzięcia udziału w takim szkoleniu. Do zobaczenia!